O, taką miejscóweczkę znalazłem na Park4Night. Po chwili po napompowaniu już spałem na ziemi właściwie. Tylko 4 godzinki snu były. Ale takiego wariactwa, co tu jest na drodze, to ja nigdy nie widziałem. Spadła mi kamerka i zrobiła ała na baku. Jesteśmy przed zamkiem w Kownie. Ja też nie używam tego słowa, ale powiem, jest zajebiście. Nie no, słuchajcie, jest masakrycznie pięknie tu, ale już tu byłem kiedyś. Prawie 800 km. I jestem na Łotwie. No i pobudkę zobaczy, w jakich ładnych okolicznościach spałem. Nawet nie widziałem tego. Tutaj pozdrawiam, jakaś polska ekipa. O, taką miejscóweczkę znalazłem na Park4Night. Jest jakieś jezioro, rzeka. Zaraz zobaczę, co to jest. Ale to jest ciekawe miejsce, bo jest wybetonowany tor basenowy taki do skakania, jak na basenie, tylko wszystko z betonu, jakieś stare, już nieużywane. Ale ma to swój urok. O, tu jakiś ptaszek sobie śpi na liliach wodnych jeszcze. Jest godzina dopiero 6 rano, więc wszystko się budzi. Spałem jakieś 4 godzinki, ale dobrze się czuję, więc i tak już dalej nie zasnę. A tak w ogóle to materac mi w nocy zeszło powietrze. Nie wiem, gdzieś jest chyba przebity. Dopompowywałem już ustami raz i tak zeszło, więc spałem na bardzo twardym. Budziłem się chyba ze 2 razy. No i tyle. 4 godzinki spałem. Musi mi to wystarczyć. O, a tu jeszcze chyba pomoc dla ratowników. No ciekawe miejsce. Jak ktoś tu będzie, to bardzo polecam na nocleg. Zobaczcie, że jest pełno miejsca trawiastego. Oprócz tego tutaj małego parkingu jest tam z tyłu jeszcze 1 czy 2 po drodze, więc busem, przyczepką czy kamperem można sobie spokojnie stanąć. No a namiot też jest miejsce, bo jest trawa, więc spoko miejscóweczka. Nie mam trawki, Boże, co ja mówię, nie mam kawki, więc zacząłem dzień od Red Bulla. Znalazłem jakiś nowy owoc kaktusa, jak byłem w Żabce jeszcze w Polsce w promocji, więc wziąłem. Budzę się w takich ładnych okolicznościach. No to wypróbujmy, ale pionowe. Naprawdę trzeba trzymać się barierki. Jest bardzo pionowe wejście i jestem już na górze. O, nawet nie drgnie. Solidna konstrukcja. Także tak wygląda tutaj ten akwen. Także chwila pobudki, żeby nie jechać zaspanym. Ogarniam się, pakuję i jadę dalej, jak najbardziej na północ. Zobaczymy, dokąd dojadę. I tak jak na pierwszy dzień udało mi się bardzo daleko dojechać, uważam. Prawie 13 godzin, 500 km, 125. No z przerwami na jedzonko, na zwiedzanie. Ale i tak tyłek bolał. Dobra. Dopijam Red Bullka. Cieszę się widoczkiem. I jadę dalej. Zobaczcie, tu jest Mariampol i ten parking jest tutaj na rzece. O, tutaj. Jesteśmy tutaj właśnie u góry. Widać charakterystyczny kształt rzeki, więc na pewno tu poznacie. O, i to jest tutaj ten parking. Parking at the river, very nice and calm at the night. Czyli bardzo ładny parking na rzece i spokojny. I rzeczywiście mogę polecić. No i dobra, prawie się spakowałem. Jedno co mnie martwi, okazało się, że mój materac ma gdzieś dziurę i powietrze uchodzi.
więc po chwili po napompowaniu już spałem na ziemi właściwie. Było trochę chłodno, ale dałem radę, to tylko 4 godzinki snu były. Nocka zaliczona w fajnym miejscu. Trochę jeszcze odpocząłem rano, pospacerowałem. No i jedziemy dalej, zobaczymy co tu jest w tym Mariupolu. I no jedziemy dalej na północ, jak najdalej. No dobra, zatrzymałem się tutaj w Mariupolu przy dworcu, ale ładne kwiaty. Sam budynek wygląda bardzo ciekawie. Całkiem ładny budyneczek. Dobra, ale nie będziemy tracić tu czasu, jedziemy dalej. Słuchajcie, zjechałem na parking leśny, jest już bardzo ciepło, właściwie to jest 25 stopni, więc coraz cieplej się robi. Ale takiego wariactwa, co tu jest na drodze, to ja nigdy nie widziałem. Myślałem, że sobie pojadę spokojnie, ale nawet poboczem się boję. Tiry się wyprzedzają, te naczepy latają, w ogóle zero jakiejś kultury jazdy. Jakoś tak dziwnie inaczej. Myślałem, że w Polsce nie ma kultury jazdy. Zawsze dla mnie wzorem w tym sensie akurat były Niemcy, bo tam fajnie się jeździ. Ale tutaj na Litwie co się wyprawia, to robi wrażenie. Także w razie W dla własnego bezpieczeństwa zakładam kurtkę, spodnie z ochraniaczami i jadę tak jak powinienem jechać. Najwyżej będę się grzał, trudno. No i tym sposobem właśnie wjechałem do Kowna. Do Kowna, już kiedyś tu byłem. Raz kiedyś byłem zimą. Ale wygląda, że latem jest jeszcze ładniej. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the penny. Teraz słuchajcie, przede mną jest hotel tutaj. Całkiem spoko, dobre śniadanko było, w którym spędzaliśmy właśnie czas przed Nowym Rokiem, chyba 4-5 lat temu. Jeszcze Lilki nie było. Ta świątynia to była pierwsza z takich ciekawych budowli, a jeszcze pokażę Wam kilka, ponieważ byłem tu kiedyś, więc mogę szybko przejechać i zobaczyć, pokazać Wam. Zobaczcie, znalazłem nawet Muzeum Władysława Straczewicza, nie pamiętam. Nie bardzo rozumiem, czy tu sobie coś przypisują. Tak czy inaczej, pan Władysław była osobą, która zapoczątkowała jakby animację w ogóle. On właśnie do takich owadów przyczepiał druciki i ustawiał te owady w różnych pozycjach, robiąc zdjęcie, następna pozycja zdjęcie, następna pozycja zdjęcie. I tak powstała animacja poklatkowa. On chyba pierwszy tego dokonał i robił to tak doskonale, że jak wtedy puszczano to w
telewizji czy w kinie, to każdy się dziwił, jak on wytresował tak owady. I tutaj jest muzeum jemu poświęcone. Kurczę, kamerki nie zamontowałem, tutaj dokładnie ruszyłem, spadła mi kamerka i zrobiła ała na baku. No cóż, będzie pamiątka przynajmniej. No i jestem w takim fajnym miejscu, też tu byliśmy tu. Zamek i tu się łączą dwie rzeki, zaraz postaram się wszystko pokazać. No i jesteśmy przed zamkiem w Kownie, idziemy sobie dalej. To jest takie malutka wieżyczka, tam chyba restauracja jest, o ile pamiętam, ale całkiem urocza, całkiem fajne. Sorry, że będę trochę trząs, idę, nie wziąłem gimbala, bo jak jechałem na motocykl, to muszę jak najmniej rzeczy zabierać ze sobą. Zobaczcie, tu wkoło zamku automatyczna kosiarka jeździ i kosi. No nieźle, tego nawet u nas nie widziałem. I tutaj to samo, zobaczcie, też automatyczna kosiarka. A tutaj panowie myją pomnik. Więc dbają o to miejsce, fajnie, fajnie. I tutaj fragmenty murów chyba jakichś obronnych starych. Nawet chyba są tutaj zadaszone, żeby nie niszczały. Tak mi się wydaje. Bardzo ładny park. Wszędzie jeżdżą kosiarki automatyczne. No czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Plac zabaw bardzo fajny przed nami, więc jakby ktoś miał dziecko, to może tutaj chwilę spędzić. Nie będzie się nudzić. No i tu jeszcze jakiś kościółek. Zobaczcie, jak pięknie jest nad Niemnem. I tu jak jechałem, to wszędzie jest tak zielono. Super. Jak byłem tu kiedyś zimą, to nie było tak ładnie. Nic dziwnego, że Mickiewicz jak tutaj bywał, to pisał coś w stylu: a tymczasem przenoś mą duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych. Czy jakoś tak. Naprawdę bardzo fajnie, bardzo spoko się tu czuję. I myślę, że w tym mieście mógłbym mieszkać, jak w mało którym. Jest tylko kilka takich miast, które aż tak mi się podobały. 5 lat temu, jak tu byłem zimą, to aż tak spektakularnie nie wyglądało, ale naprawdę tutaj jest teraz fajnie. Zielone łączki, wszystko równiutko przestrzyżone. Te stare budynki, które mieszają się razem z nową budowlą. Nie widać tego eklektyzmu nawet aż tak do końca, ale wszystko fajnie współgra ze sobą, także jest spoko. Tak naprawdę można powiedzieć, że przez 400 lat, kiedy była Unia Polsko-Litewska i rządził jeden władca, to właściwie to był wspólny naród, więc przez 400 lat właściwie także polskie było to miasto. To miejsce absolutnie warto jest zwiedzić. Tutaj zobaczycie namiary w rogu na tą miejscóweczkę, więc jeżeli będziecie gdzieś w pobliżu, a tak w ogóle zobaczcie, że tutaj przed tym kościółkiem to jest chyba jakiś amfiteatr. Tutaj coś się dzieje na pewno, bo są takie schody, taki plenerowy. Bardzo ładne miejsce, podoba mi się. A tak jeszcze zobaczcie, że tutaj ten napis 2022 jest całkowicie nowiutki, bo tutaj to jest bardziej wyblakłe. Znaczy, to jest jasny kolorek, a tu już taki żywy. Więc widać, że co roku dostawiają tylko numerek. Tutaj zobaczcie, jaki piękny budynek. Wow, ile zdobień. Wszystko z cegły i drewna. Super to wygląda. O, słuchajcie, tu jest taka fajna, reprezentacyjna uliczka, o ile pamiętam, ona tu się ciągnie, później wchodzi pod ziemię, albo jakieś przejście jest pod ziemią, coś takiego i dalej się ciągnie, więc warto tędy sobie przejść.
Tu jest jakaś katedra jeszcze obok. I tam gdzieś jeszcze parku, więc na pewno jak ktoś ma czas, warto tą uliczką się przejść. Ja tylko przejdę się kawałek. Chciałem zobaczyć, czy zdobędę magnesik z Kowna. Jak widzicie, restauracyjki, można coś zjeść. Właśnie jeszcze śniadania nie jadłem. Nawet nie jestem głodny. Jak tak jadę, to tylko chcę jechać i o niczym innym nie myślę. Tutaj widać coś nowego chyba dobudowali, bo jest całkowity eklektyzm. Nowe, stare, bardzo stare, ale pasuje nawet, fajnie to wygląda. Byłem, tego chyba nie było 5 lat temu, widać, że coś nowego. Nie no, słuchajcie, nie mogę sobie odmówić i idę dalej tą uliczką, idę, jest tak śliczna, że chyba przejdę ją całą. Ale nie, bo tam później pamiętam jest taki bulwar i się idzie jeszcze daleko. Są jakieś synagogi i tak dalej, więc chociaż kawałek. O, mam magnesy. Zobaczcie, jak to jest ślicznie. No mega. Ja też nie używam tego słowa, bo dla mnie jest wulgarne, ale powiem. Jest zajebiście. Nie no, słuchajcie, jest masakrycznie pięknie tu, ale już tu byłem kiedyś, więc bardzo mi zależy, żeby dojechać jak najdalej na północ. Jadę w stronę Rygi. A, jeszcze kupiłem sobie naklejki i 2 magnesy, jeden z tym miastem, jeden z Litwą. Więc pamiątka będzie. Ja myślę, że jeszcze kiedyś tu wrócę, jest naprawdę pięknie. Muszę tu z Lilką przyjechać na bank. Także tym samym myślę, że kilka fajnych miejsc wam pokazałem. Postaram się, żeby to na dole tam było, więc będziecie mieli namiary, gdzie to jest. Jak widzicie, naprawdę warto przyjechać do Kowna. Jest piękny. Zimą mnie tak nie oczarowało, ale latem jest naprawdę ładnie. No dobra, koniec pitolenia w ten upalny dzień. Jadę dalej, żeby zwiedzić samemu jak najwięcej i pokazać wam też jak najwięcej. Bo do tego momentu jeszcze byłem. Teraz już dalej, jak będę jechał, pokażę wam rzeczy, których sam nigdy nie widziałem. Więc trzymajcie kciuki, żebym dojechał jak najdalej. Wtedy sami zobaczycie jak najwięcej. I przypominam, subskrybuj tam na dole kanał z dzwoneczkiem najlepiej, bo nagrywam to też dla was, a im więcej będę widział, że to działa, tym będę miał motywację, żeby gdzieś jeździć, pokazywać wam fajne rzeczy. Na tym głównym bulwarze, zobaczcie, życie dopiero się zaczyna, dopiero schodzą się ludzie. Wstałem tak rano, że zdążyłem wszystko zobaczyć, zanim jeszcze były tłoki. Ta naklejka na kuferek doszła. Zobaczcie, jest i Litwa. Jest, żeby nie było, że taki mały motorek nie potrafi zajechać tak daleko. Mały, ale byk. Także czemu ja mówię ciągle także i także. Dobra, spadam stąd. Jadę dalej. Trzymajcie się. No, wszystko super, ale trzeba coś zjeść, więc po drodze zatrzymałem się przed jakimś marketem Silas. Jeju, nawet nie wiecie, jak fajnie jest poczuć klimatyzację po całym dniu. Właściwie w 30 stopniach i nocy też było w namiocie ciepło. Wow, ja chcę motorek z klimą. Zobaczcie, nie wiem czy to widać, ale śliczna lazurowa woda. Zwykłe jakieś bajorko na jeziorze. Może stawik hodowlany, ale wygląda bardziej naturalnie. A taka ładna lazurowa woda. Ostatnio taką widziałem chyba nad jeziorem jest szybsza trasa, Bodeńskim. oszczędzisz 9 minut, Cię o kliknij, Google. by zmienić trasę. Nie chcę tą. No, ostatni raz taką widziałem nad jeziorem Bodeńskim. Też była taka szmaragdowa, ładna. Po drodze nawet nie wiem gdzie jestem w szczerym polu. Zobaczcie co fajnego znalazłem. Naprawdę taka inna kapliczka. Po pierwsze wąska, bardzo wysoka. Stojąca samotnie, ceglana, z drewnianym dachem i robi wrażenie.
całkiem ciekawe. Fajny budyneczek, naprawdę podoba mi się. Lubię patrzeć też, jak ludzie mieszkają, jak w danym kraju wygląda wszystko, więc może też Wam pokażę takie wioski, które przemijam. No i teraz zajechałem akurat na takie coś, taki mostek urokliwy, bardzo fajnie to wygląda. Są tu jeziora, ale przed nami wygląda, jakby była opustoszona wioska. Wszystko jest takie zawalone, dachy zawalone, więc zerknijmy. To pierwsze z takich miejsc. O, jabłuszka rosną, ciekawe czy dobre. Zobaczcie, jakieś obory tu były duże, ale wszystko jest pozawalane. No, jabłuszka zostały. Dobra. To jakieś obory chyba były dla krów albo dla koni. Zobaczcie, jak fajnie krówki się pasą. Właściwie to leżą w cieniu, bo jest tak gorąco. Mamy teraz 30 stopni. Chyba muszę dać silnikowi odpocząć, bo jednak jest chłodzony powietrzem. Nie chcę, żeby się rozpęczniał i coś mu się stało. No ale jeszcze kawałek pojadę. Tutaj przed nami na przykład jest wioska takich szarych, cementowych, starych domów. I wszystkie są prawie takie same. Ale się załatwiłem. Chciałem zwolnić i pokazać Wam coś, a kamerka mi wypadła i poturlała się. Wszystko jest na szczęście całe trochę porysowany, jest tu w koło obiektyw, ale damy radę. Dobrze, że za mną auto jej nie rozjechało. Chciałem Wam pokazać właśnie, że czasami takie są pojedyncze domki w polu. Tu jest jeden. O, tutaj minąłem drugi, jest przed nami. Takie pojedyncze co kilkaset metrów. Nawet kilometrów, a czasami jest tak, że te wsie są takie zbite, takie osady jak u nas i są całkiem ładne. Przepraszam, te szare domki to nie są cementowe, tylko są z takiej białej, też z takiej białej cegły, nie wiem z czego one są, ale też popularne były u nas takie cegły. Natomiast dachy są z tego, co praktycznie już powoli wychodzi błyskotwórcze, z eternitu. Ogródeczki są też takie fajne, takie skansyniki jakby. Fajnie to wygląda. Mógłbym tydzień pomieszkać u takiej babci czy cioci. Zostało mi 2,5 godziny do Rygi. Dam chwilkę mu odpocząć. Motocykl to już silnik ma chyba nie wiem ile stopni. Jest strasznie gorący, więc niech sobie chłopak odpocznie. A ja znalazłem takie fajne miejsce, więc mogę się napić, też odpocząć i jedziemy zaraz dalej. Zobaczcie, całkiem fajne miejsce. Tam na dole jakieś jeziorko, nawet jakaś górka ze schodami do spacerowania. Są uliczki kamienne, bardzo ładnie zrobione. No i ten wiatraczek tutaj. Tam jakieś wielkie rzeźby. I tutaj jakaś sala. Całkiem fajne, spoko miejsce. No ale nie przyjechałem tu siedzieć na urlop, tylko jadę dalej. Posiedziałem trochę pod drzewkiem, odpocząłem w cieniu. Motor też w cieniu postał, pewnie ostygł, więc jadę. Prawie 800 km i jestem. Łotwa. Jeszcze jestem na granicy, nie wjechałem za ten słupek, ale za moment przekroczę go. Może na pieszo to zrobię. I jep, jestem na Łotwie, a tu jest Litwa. Także motorek dał radę. Nie wiem już ile godzin łącznie. Wczoraj było 13 godzin, dzisiaj już też sporo. Potem podliczę wszystko, ale jesteśmy na Łotwie, jedziemy do Rygi.